Wczorajszego dnia dotarłem do stolicy Tbilisi. Głównym celem tej wizyty było kupienie płynu chłodniczego do motocykla, ponieważ w Tigerze pojawił się duży ubytek w układzie, który musiałem uzupełnić. Wczoraj jednak było już za późno, dlatego kontynuowałem poszukiwania następnego dnia. Zauważyłem, że motocykle nie są tak popularne w Gruzji, dlatego też ciężko cokolwiek do nich dostać. Dzięki temu, że spanikowałem wtedy i koniecznie chciałem kupić ten płyn, mogłem poznać miejsca, serwisy oraz mechaników, gdzie ewentualnie w przyszłości można szukać pomocy, bądź dostać dodatkowe litry oleju, np. Motula 5100 lub 7100. Takim miejscem jest chociażby wielki serwis samochodowy, albo raczej sieć serwisów rozlokowana w kraju, pod nazwą Tegeta Motors. Finalnie motocykl zostawiłem w serwisie Pit Stop Motors, aby tam wymienili mi świeżo zakupiony płyn, a ja w tym czasie poszedłem coś zjeść, bo dochodziła już godzina 12. Choć poranek rozpoczął się znów z lekkim stresem, to im bliżej południa, tym emocje zanikały. Udało mi się rozwikłać na tamten czas problem związany z płynem oraz zjeść bardzo dobre chinkali i wypić lampkę czerwonego gruzińskiego wina, które od pewnego czasu krążyło po mojej głowie. To, co mnie tu spotyka w tej Gruzji, będzie fajnym filmem na stworzenie takiego poradnika dla motocyklistów bądź turystów przybywających do tego kraju, bo te wszystkie rzeczy, które mam pod górkę, można fajnie jakby zrobić tak, żebyście to wy nie mieli pod górkę na moich właśnie błędach i innych takich różnych sytuacjach, które mają miejsce. Ludzie zdecydowanie patrzą na mnie jak na dziwoląga, bo nie dość, że chodzę z kamerą, z mikrofonem, to jeszcze chodzę na czarno ubrany w kombinezonie motocyklowym i w tych wysokich butach motocyklowych, co musi wyglądać dość dziwnie i bynajmniej inaczej, patrząc na to, że nikt tutaj nie chodzi tak ubrany jak ja. Więc myślę, że na pewno zwracam na ciebie uwagę. Po 2 godzinach mojej nieobecności powróciłem do serwisu Pit Stop Moto. Mechanik mówiący po angielsku wytłumaczył mi, że sprawdził szczelność układu i żadnych oznak wycieków nie dostrzegł, więc nalał nowy płyn oraz dał mi litrowy zapas. Usługa w takim miejscu kosztowała mnie wtedy zaledwie 40 zł. Przed wyjazdem przykleiłem jeszcze wlepę na drzwiach, pożegnałem się i szczerze jak najszybciej chciałem opuścić wielkie zatłoczone miasto, udając się w kierunku północnym w głąb kaukaskich pejzaży. Sklep Pit Stop Moto zlokalizowany jest w dzielnicy, gdzie na jednej ulicy, tak jak tu po lewej stronie, można zaobserwować mechaników samochodowych, sklepy z częściami, olejami, szroty, lakiernie, wulkanizację itd. Tutaj w Gruzji to normalny widok i większość warsztatów tak wygląda. Mi to bardziej przypominało taką szemraną dzielnicę, ale może dlatego, że mogłem sobie to porównać choćby do standardów w Polsce. Na ulicach Tbilisi pojawiali się ludzie chodzący środkiem ulicy, którzy z tacą żebrali o finansowe wsparcie lub jedzenie.
Często były to osoby starsze, schorowane. Pojawiały się też dzieci, które w ramach mojego dorobku oferowały mycie szyb samochodowych. W godzinach szczytowych jak w każdym dużym mieście panował spory ruch i należało wręcz przeciskać się pomiędzy pojazdami, aby jakoś w miarę przebrnąć przez korki. Motocyklem momentami bywało niebezpiecznie. Miałem wrażenie, że jestem niedostatecznie widoczny i nawet żółte sakwy boczne Red Mammuta nie pomagały, gdyż Gruzini często spychali mnie z drogi, zajeżdżali zbyt szybko, wiele razy wymuszali pierwszeństwo. Dlatego bycie uważnym i wcześniejsze przewidywanie zdarzeń niepewnych kierowców to była konieczność, abym cało znalazł się na obrzeżach prowincji. Moim kierunkiem dzisiejszego dnia była słynna gruzińska droga wojenna, czyli główny szlak komunikacyjno-handlowy prowadzący z Tbilisi do Władykaukazu w Rosji, mający długość 208 km. Przeczytałem mnóstwo treści oraz obejrzałem wiele filmów i zdjęć nawiązujących do tego rejonu, dlatego trasa ta stała się dla mnie jednym z ważniejszych punktów podczas trwania mojej wyprawy motocyklowej. Do Rosji jednak nie miałem planu wjeżdżać, dlatego odcinek ten zmalał i do samej granicy gruzińsko-rosyjskiej wyniósł 165 km. Przez to, iż jest to główny szlak handlowy przecinający Wielki Kaukaz, to dzień w dzień gruzińską drogą wojenną suną setki ciężarówek na rejestracjach tureckich, ormiańskich, gruzińskich, rosyjskich, ukraińskich, czy też z tych z Azji Centralnej. Oprócz popularnych ciężarówek, znanych mi z Europy, pojawiają się też tutaj wehikuły, które swój żywot powinny zakończyć już dawno temu, ale wciąż jeżdżą, albo raczej toczą się po górskich drogach, zostawiając za sobą wielkie kłęby spalin. Zmieniają się wpływy polityczne, trwają wojny, obalane są rządy, zamykają się i otwierają granice. Ale handel nadal tu kwitnie, co świetnie widać również wśród górskiej dziczy na północnym krańcu Gruzji.
Nie wiem, czy tankowanie na takich stacjach to dobry pomysł, ale wolę teraz niż później się martwić. W miejscowości Passanauri można obejrzeć ciekawe zjawisko. Rzeka Czarna Aragwia łączy się z Białą Aragwią i płyną one razem obok siebie, nie łącząc się ze sobą. Gruzińska droga wojenna to niezwykle malownicza trasa biegnąca w poprzek Wielkiego Kaukazu. Obfituje we wspaniałe widoki, jak i liczne zabytki gruzińskiej cywilizacji. Ten liczący przeszło 200-kilometrowy szlak światową sławę zyskał w 2008 roku, gdy rosyjskie wojska błyskawicznie podeszły nim pod stolicę Gruzji, Tbilisi. Jego nazwa jednak wbrew mniemaniu nie odnosi się do ostatniej wojny między Rosją a Gruzją. Szosa powstała w miejscu starego szlaku handlowego, który był wykorzystywany od niepamiętnych czasów. To właśnie tędy wędrowały całe ludy Rzymian, Persów, Mongołów, z Europy do Azji i odwrotnie. Drogę przebudowali i poszerzyli Rosjanie po aneksji Gruzji na początku XIX wieku, jako szlak łączący stolicę Gruzji z Władykaukazem w północnej Osetii. W tamtym okresie nadzór nad robotami budowlanymi przejął inżynier polskiego pochodzenia Bolesław Statkowski, który m.in. zasłynął dzięki wybudowaniu 900-metrowej kaskady drogi wykutej w skale łączącej miejscowości Zemomleta z Gudauri. Na tamte czasy było to jedno z największych osiągnięć inżynierii budowlanej XIX wieku. Droga ta jest też chętnie przemierzana przez turystów i autostopowiczów oraz łączy także stolicę z największym gruzińskim kurortem narciarskim Gudauri, położony na wysokości 2200 metrów nad poziomem morza.
Najciekawsze widoki roztaczają się szczególnie z przełęczy krzyżowej, położonej na wysokości 2379 metrów nad poziomem morza, czyli w miejscu, gdzie droga wojenna przecina pasmo wododziałowe. Kolejnym punktem na szlaku, przy którym myślę, że warto jest zrobić sobie krótki przystanek, jest charakterystyczny, dość dobrze widoczny z daleka, wielki na prawie 10 metrów pomnik przyjaźni rosyjsko-gruzińskiej. Choć z daleka przypomina wielki zakrzywiony koreański telewizor, to im bliżej monumentalnej budowli, tym można ujrzeć platformę widokową, która ilustruje dzieje Gruzji i Rosji w postaci kolorowych murali. Samo miejsce jest atrakcyjne, głównie ze względu na piękne widoki. Jednak trzeba liczyć się tutaj ze sporymi tłumami oraz dużą ilością straganów z pamiątkami i różnorodnymi atrakcjami dostępnymi na miejscu, w tym quadami, przejeżdżkami konnymi, a w sezonie i poloty paralotnią. Słońce schowało się za górami. Robiło się coraz ciemniej, chłodniej. Mijając ciągnące się kilometrami sznury ciężarówek stojących na poboczu, zdecydowałem się, aby przerwać dalszą jazdę gruzińską drogą wojenną i dokończyć ją następnego dnia, a jeszcze dziś znaleźć tani nocleg, najłatwiej za pomocą Booking.com i dać sobie jeszcze czas na odpoczynek oraz naładowanie baterii. Szukając czegoś w miarę sensownego na jedną noc, znalazłem kwaterę za 55 lari w małej wsi Pchelsze. Będąc u celu, nie mogłem znaleźć docelowego budynku guesthouse'u, więc z pomocą przyszli do mnie siedzący na ławce lokalni Gruzini, którzy powiadomili gospodarza o moim przyjeździe. I tak zakończył się ten dzień.
kolejnym odcinku dokończę szlak, odwiedzając jeszcze dwie główne atrakcje, w tym słynną cerkiew Sminda Samemba. A następnie cofając się, obiorę nowy kierunek, w stronę wioski Shatili, słynącej ze średniowiecznych budowli obronnych. Oraz spędzę też noc na dziko w nietypowym schronieniu, które stało się moim zabezpieczeniem przed nadciągającą burzą.